Cześć, biorę się, żeby dokończyć otwór tutaj w tym, tylko że tak patrzę, te tuleje no sobie pomierzyłem i to tak dziwnie wychodzi. Dobra, tutaj trochę jeszcze przetrę albo w rękaw. O, z zewnątrz 50, a wychodzi, że mają, czekajcie, 50 i ta ma 700 w plusie. Nie wiem, czy to tak kurczę coś tu będzie widać. No i to tak bym musiał trzymać. Pewnie nie widać, bo się światło odbija. 50 i 700 w plusie mają. To nie wiem, czy każde tuleje są tak robione, że to... No czekajcie, tutaj wszystko dobrze. No, zablokuję. No czekajcie, jakoś tak kurczę, bo tu nie widzę. No. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale wszystkie są ponad 50, że to na 50 jako otwór przejadę, to i tak będzie jeszcze ciasno, no bo 700 na wcisk to jest kurde, dużo będzie. Czekajcie, bo to kurde, tutaj nic mi nie wychodzi. Dobra, wezmę rozwiertak. Rozwiertak mam nastawny 45 do 54 i pojedziemy. Aha, tam jeszcze tego kła bym musiał zmienić, no właśnie, bo to to jest takie, tym kłem to ja tutaj dobra, zaraz zobaczę. Czy to się tutaj uda jakoś, bo ten kieł, wiecie, jest tutaj. Nie, będę musiał wymienić kieł, bo on jest upalona, ta końcówka. Dobra, to chwila przerwy, sobie przełożę kieł i wtedy może zobaczymy, może piątkę mam. Piątka, nie wiem, czy tu mi wejdzie. Nie wejdzie jeszcze przez... A nie, wejdzie, bo to tam się kieł ten stary. Dobra, to muszę wybić tamten i... No właśnie. To bym musiał mieć tuleję przedłużaną, ale nie mam. PTPB z 5 na 5 taką. No i to nic nie zrobię, to muszę wtedy dwójkę kieł wstawić. Dobra. To chwila przerwy. No, 4 razy przejechałem, chyba 3 razy i no coś tam zbiera, bo widać po rozwiertaku. WD sobie sikam smarowanie, ale bym musiał to teraz odjechać konikiem i zobaczyć, jaki ten wymiar jest, żeby to nie przedobrzyć. Moment, tutaj sobie deskę postawię do narzędzia. Może właśnie, przecież to mogę wyciągnąć tutaj łatwo.
żeby nie spadł mi tylko na dół rozwiertak. Przetrę i zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Coś zbiera. Coś zbiera. I zobaczę zaraz. No tam tulei też jeszcze brakuje dużo. Suwmiarkę gdzieś wyniosłem. Mamy, to jeszcze 49,5. To jeszcze można jechać tak samym tym rozwiertakiem. Kilka przejazdów. Dobra, to czekajcie, bo muszę tu i tutaj się tym kłem podeprzeć. Nie mogę sięgnąć, kurczę, między tym. Dobra. Tu się zaprzemy. I co? I jeszcze go z 3 razy przejedziemy. Gdzie tą kamerę by tutaj postawić, tak żeby może coś tam z góry. Nie, tu nie będzie nic widać. Tu niech stoi. No i dobra, klucz. Tutaj zluzujemy. I tak pół obrotu na razie. A później będziemy patrzeć jakoś dokładniej. Chociaż zawsze jest, mówię, plan B, że będę nowe tuleje robić z brązu, jak tutaj przelecę ten wymiar za mocno. Muszę kręcić posuwem, bo chciałem ciut szybciej, to od razu stanął rozwiertak. Za mocno kręcę to.
mam tutaj w szczękach nie za mocno dociągnięte, że w razie jak mi rozwiertak stanie, no to uchwyt się kręci, a się śliska po tym. I tutaj już jest następny problem, który poprzednio wypatrzyłem, ale o tym też powiem. Znaczy to nie problem, to jest do zrobienia wszystko, że... Ale nie jest dobrze. No nie wiem, damy jeszcze. Kurczę, tam nie przełożę klucza. Dobra. O ćwierć może obrotu, bo to pół obrotu to nie wiem, to nowy rozwiertak sobie kupiłem, to nawet nie wiem ile tutaj na obrót, ile to się może zmienić tutaj, ile on się rozszerzy. Ładnie wychodzi, byle za ostro nie pojechać. O, a może kamerę tu bym postawił. Takie coś. Wióry sieka, to teraz odjedziemy i sprawdzimy. O, kurczę, nie mogę. Patrzcie tu. Tak niech leży. O, ale to się kurczę tutaj coraz ładniejsze robi. Podkleję to jeszcze nie będzie, tylko to jeszcze nie mamy 50, mamy. No dobra, to czyli jeszcze z 2 razy mogę przelecieć i wtedy będziemy patrzeć dalej. Wytrę tylko rozwiertak tutaj z wiórów. Tokarka i tak brudna cała do tego pójdzie do czyszczenia, ale to już jak ściągnę stąd sobie element. Dobra, na obrotach wycofam, przestawię rozwiertak i próbujemy dalej. Tam pewnie
pewnie słabo widać, bo trochę słońce świeci w okno, to no dobrze, to jedziemy. Chwila przerwy teraz, bo co? Bo muszę iść ryby pokarmić. Wrócę, to będziemy to jechać dalej. Dobra, tu kamerę z powrotem postawię i zaraz wracam.
i co mam powiedzieć? Cześć. Jak widzicie, tuleje ładnie osadzone. I jedna i druga. Nawet za ładnie mi to wyszło. Widzicie? Tuleje idą w odstawkę. To wszystko obcinam, demontuję, ściągam z tokarki. Otwór zostanie, bo otwór jest rozwiertakiem tutaj ładnie zrobiony, tylko trochę za duży mi wyszedł. No mówię, zmęczenie zrobiło swoje, bo rozwiertakiem jak jechałem, już te ostatnie tam kawałki, no fakt, że to tam nawet nie wiem dokąd się to nagrało, bo bateria wysiadła w kamerze. Ale tak, kręciłem po pół obrotu albo o ćwierć obrotu. No i po ostatnim pomiarze, tym sobie tutaj mierzyłem, takim wiecie, ten teleskopowy, co w środek się wkłada, tu się zakręca. No, jedną ręką nie zrobię. Do mikrometru. No i tak jeszcze było trochę dużo. Mówię, ćwierć obrotu jeszcze przekręcę. No ale jak to zmontowałem z powrotem, najechałem tak, żebym tutaj rozwiertak miał z powrotem na miejscu, to najpierw przekręciłem pół obrotu, a później jeszcze dokręciłem te ćwierć obrotu, czyli przedobrzyłem. Nie będę tego mierzyć teraz, bo to już nie ma sensu. Tamtym no mam 50 i dycha na suwmiarce, a tuleje miały 57 czy 58 setek. No trudno, tak to jest, jak chciałem porobić, a jednak trochę się tutaj nie popisałem przy tym, że będę robić nowe tuleje. Tam mam, gdzie to, tak nie wiem gdzie to w kamerze, o tu chyba brąz jeszcze, i z brązu zrobię tuleje na ciasno. Ale wracając jeszcze tutaj do tego, no czekajcie, czy to, no tu nie sięgnę lampą. O, może tak będzie widać od góry, kurczę. Kamera mi tu czymś tu by pokazać. Od suwmiarki głębokościomierzem. O. Zobaczcie, to jest wkręcone i tam piłuje, szczęki piłują, a tu odtąd dotąd czyste, jak to się obracało. Wychodzi na to, że szczęki z przodu luźne. Znaczy luźne, rozkalibrowane, to by trzeba wszystko przeszlifować. Bo tak do pierwszego tego śladu no to mamy 22 mm. To tyle szczęki mi nie biorą, a całe szczęki są, no bym musiał inaczej to mierzyć, ale dobra, idę tylko ryby pokarmić. No i mówię, ściągam to, bo to już no można by, bo patrzyłem, są 52 zewnętrzny wymiar tuleje i z tym zamocowaniem to mam z tych 50 w plusie zrobić na 52 pod tuleje. Dwie tuleje bym dokupił, no ale 2 mm to jest milimetr na promieniu mi tutaj ze ściany odejdzie z tej tulei. To już nie chcę tego tak
zabierać tego materiału tyle, że to, no mówię, zostanie, tuleję pod wymiar tego, będę musiał robić. No chciałem inaczej, ale no wyszło jak wyszło, no co teraz, no nie ma co się tutaj nad tym użalać. Dałem ciała i tyle. Dobra, idę, mówię, ryby pokarmić i zaczynamy demontaż tego wszystkiego. Jeszcze się zastanawiam właśnie, czy to od której strony, czy ściągać z tą blachą tam z tyłu. Dobra, to zobaczę, na razie. No, ściąganie poszło dużo sprawniej jak montaż tego. Po prostu wiedziałem, czego się mogę tu spodziewać. A przy montażu to tak nie byłem do końca pewien, czy to dobrze robię. No ale dobra, na razie stoi na tym żurawie. Na tym żurawiu. Nie żurawie, kurde, widzicie? No, język się plącze. To sobie muszę odkręcić, bo tu jest taki zamek, co tego, wiecie tam co, ileś tam stopni imak obraca, trzyma na tym. Tokarka cała do czyszczenia. Tu patrzcie, ile to kurde tego, tych wiórów. Podejrzewam, że za bardzo mam rozcieńczone ten chłodziwo, bo tak korozja się trochę pojawia. I na to wygląda, że mówię, to jest za bardzo tutaj. Parę razy wodę dolałem do chłodziwa, bo pompka zaczynała mi już tam się zapowietrzać, siorbać. No dobrze, to teraz nie wiem, czy to dzisiaj, która to zaraz druga godzina, to znowu ryby karmić trzeba. To tak co chwilę mam przerwę od wylęgarni, od karmienia, od obchodu, co tam się dzieje. No ale dobrze, no to mówię, to jest wszystko tu. Później muszę zamontować z powrotem, bo to przeszkadzało mi tutaj, nie mogłem się zmieścić z tym, z tą płytą, z tą blachą. Tutaj pod ten wspornik nie mogłem wjechać. I tak się zastanawiam właśnie, jak to mam odkręcone, czy nie dospawać sobie do osłony, bo osłona jest tylko, tak wiecie, tu okap, a czy od tej strony jej nie zaślepić, żeby tu gdzieś tam palucha nie wstawić. Tak, farbę mam, tylko jakiś tam prosty szablon, wyrysować blachę, wyciąć. No muszę się zastanowić nad tym.
No i tyle. I teraz imak założę. Ten co tutaj, aha, nie podłączyłem. Ten tutaj imak pójdzie na tokarkę i albo jeszcze dzisiaj po południu, albo jutro te tuleje nowe zrobię. Śruba na razie jest u znajomego. Taka naprawa będzie. Myślę, że to tam przy moim używaniu to tam wystarczy. Doszliśmy do wniosku, że to tak będzie zrobione. A ja mówię, no tutaj to dopóki to miałem powieszone na tokarce, to tu nie miałem możliwości, żeby cokolwiek z tą śrubą tutaj ruszyć od konia. No i chyba tyle na razie. Dobra, idę, mówię, to na kompa wrzucę, najwyżej z tego będzie jeden odcinek, jak to spierdzieliłem. Kurczę, idę tutaj zawsze. Wam też tak wszędzie wióry wchodzą. Aha, te nakrętki te owe będę musiał powyciągać. Tu, bo one już teraz tu. Znaczy jeszcze ten drugi otwór jest do zrobienia. O, tam gdzie zawiesie przez niego idzie. Ale to jeszcze się zastanowię, czy jeszcze raz to pakować tutaj, czy po prostu takim moim rybacko-partyzańskim sposobem zrobić na promieniówce, na tej wiertarce dużej mojej. Zobaczymy. Pierwsze muszę ogarnąć to, bo mówię, wczoraj czy tam kiedy sknociłem i już mi się odechciało. Dobra, cześć, na razie.